W tym odcinku Płyniemy nocnym promem do Aten. polecamy restaurację w Lavrio. Robimy zakupy na jacht. Rafaela dostaje nowy napis. Przygotowujemy się do wypłynięcia. Idziemy do portu w Hani, a nasza przygoda zaczęła się troszeczkę od pośpiechu, bo montowałem film i nagle patrzę na zegarek, że jest za 15:08, a mieliśmy być o 8, a tam się jedzie tak z pół godziny, no więc już jesteśmy troszkę spóźnieni, więc szybko, walizki do samochodu i jedziemy. A zdecydowaliśmy się popłynąć promem zamiast samolotem, dlatego że w zasadzie jest i taniej, i wygodniej. Prom jest tańszy w zasadzie, jeśli wliczy się jeszcze koszt taksówek tam i z powrotem albo komunikacji. Poza tym jest wygodniej, bo można sobie zrobić zakupy gdzieś na miejscu i przywieźć samochodem. No, dojeżdżamy chyba. Prom z Hani do Aten to kolos i ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Wjeżdżamy w paszczę statku, porządkowi prowadzą nas jak po sznurku, aż parkujemy w wyznaczonym miejscu. Zostawiamy tam samochód na całą noc. Wszystkie auta stoją grzecznie, jeden przy drugim, a my idziemy na górny pokład do recepcji. Więc musimy być tutaj o godzinie 6:20, po to, żeby zabrać samochód, bo wszyscy będą wyjeżdżać. I garaż, który? Garaż numer 2. Także zapamiętam. Nie, no w ogóle fajnie. Pan steward odprowadza do drzwi, wszystko pokazuje. Myślę, że to nawet nie jest kwestia elegancji, tylko porządku, prawda? Że ważne jest w takim miejscu, żeby był porządek. Prom rusza o godzinie 21:00, dobije do brzegu w Pireusie po 6:00. Najpierw jedziemy na spacer na plakę, a ja spontanicznie wpadam do fryzjera. Czy spontanicznie znaczy ryzykownie? Znaczy. No, pierwsza wizyta u fryzjera w Grecji zaliczona. No, nie wiem. Hit czy kit? Do Lavrio z Pireusu możesz dotrzeć taksówką lub autobusem z 2 przesiadkami na lotnisku i w Marco Polo. My pojechaliśmy autostradą. Zajęło nam to godzinę. Właśnie jedziemy do Lavrio i popełniliśmy super wielką głupotę. Zjechałem na chwilę z autostrady płatnej. Zapłaciliśmy 2,80 po to, żeby 200 metrów później znowu na nią wjechać i znowu zapłacić 2,80 autostrady. Tak więc autostrada jest podwójnie wartościowa nasza dzisiaj. Update, godzina później. No, moja głowa wybiera niezależność. No i to samo dotyczy włosów. Nie ma tak, że fryzjerka im coś powie. Ma być tak albo tak. No, faktem jest, że mnie też nie słuchają. A w Lavrio lubimy taką restaurację, która nazywa się Tosteka tu Mini, czyli spotkanie miesiąca. Nie wiem. Jest w środku miasta i można tutaj zjeść dużo różnych potraw z mięsa,
sałatek, ale też dość dużo jest potraw rybnych. Jest taka dość popularna wśród turystów, ale też wśród miejscowych. Teraz jemy chlebek z cacikami, ale jest tutaj sporo owoców morza. No i zakupy. To stały punkt pierwszego dnia na jachcie. Trzeba kupić wszystko, co będzie potrzebne w ciągu tygodnia. Oczywiście, jeśli o czymś się zapomni, bez obaw. Potem w trasie można lodówkę uzupełniać. No więc robimy zakupy, bo przed każdym rejsem trzeba oczywiście zrobić zakupy, takie najlepiej, które starczą na tydzień, no bo pewne rzeczy trzeba po prostu z wyprzedzeniem kupić, takie jak woda, kawa, sól, pewnie takie rzeczy. No, więc ruszamy. Wodę, wzięliśmy wodę, sześciopak za euro 47. No i na jachcie przydaje się również jogurt i można wziąć całą taką wielką paczkę. Bierzemy makaron. Makaron zawsze się dobrze sprawdza na jachcie. Bierzemy fetę. Fetę wybieramy taką w pudełku, żeby ją było łatwiej przechowywać na jachcie. Gdzie się otwiera, zamyka szczelnie w miarę. No i obowiązkowo greckie oliwy. No i nie zapomnijcie o płynie do naczyń. No i warto również kupić taki ręcznik, bo nie zawsze jest na jachcie. Gąbkach oczywiście. No i warto mieć takie ściereczki, nawet większe troszeczkę. My byliśmy własnym samochodem, ale warto pamiętać, że sklepy w pobliżu maryny zwykle oferują darmowy dowóz zakupów na jacht. Więc jedziemy już teraz do Olympic Marino, ale przed sklepem mieliśmy bardzo ciekawą przygodę z Romami. Dwóch przyszło i powiedziało, że mamy problem z wycieraczkami. Chociaż rano nie było tego problemu. Faktycznie włączamy wycieraczki i tutaj te wycieraczki nic nie zbierają. No i on oczywiście mówi, że ma nowe wycieraczki i że bardzo dobre są. Pokazał mi, że w ogóle guma Boscha i że to kosztuje 150 euro wymiana. No, wycieraczki już były wymienione, bo już on wymienił w międzyczasie te wycieraczki i potem mówi, że to 150 euro. No więc ja go grzecznie poprosiłem, żeby zdjął te wycieraczki i no powiedział, no dobra, no to w takim razie będzie 70. Przepraszam, tutaj skręcam. To będzie 70. Ja mówię, nie, dziękuję, proszę zdjąć. No i zeszło do 20. Mówię, no dobra, no to 20 już tak i tak już nie mamy wycieraczek, trzeba kupić. To kupimy.
wymienił. No to odjeżdżamy, dajemy mu. Na koniec on mówi, no nie, ale to za jedną wycieraczkę. No. Ale ostatecznie stanęło 20 euro za dwie wycieraczki, także mamy dwie wycieraczki. O, proszę. Działają. Ciekawe jak długo. Jesteśmy Tak. na Rafaeli. Jak Pierwszy poczucie? raz w tym roku. Super, bardzo ładne. Ma nowe siedziska. Fajnie, taki jest lekki wiaterek, przyjemny. Tak od razu człowiek czuje taki tutaj na pokładzie taką świeżość. No i mamy nowe literki. Będziemy i będziemy przyczepiać. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Przed chwilą Rafaela nie była Rafaelą, ale już jest. Więc podczas odbioru jachtu sprawdzam różne rzeczy. No i jedną z nich jest plotter i okazało się, że plotter nie ma map. Czyli takie są po prostu kontury, a nie ma żadnych szczegółów. Najlepszy sposób na to jest taki, żeby dostać się do karty pamięci, czyli znaleźć gdzieś kartę pamięci. U mnie ona jest tutaj. I ta karta pamięci po prostu była wysunięta. Wystarczy ją wcisnąć. No i magiczna sztuczka. Pojawiają się szczegóły. No i widać, gdzie jesteśmy. No, jesteśmy w Marynie. Marynie Olympic. Fajnie jest powrócić tutaj do Maryny Alimos, zobaczyć znowu łódkę po tylu miesiącach. Jest koniec maja, a my ostatni raz ją widzieliśmy pod koniec listopada. Przeszła cały przegląd zimowy, kilka napraw zostało zrobionych, wymienionych pewnych kilka rzeczy. No, jesteśmy. Bardzo to fajne wrażenie. A pogoda dzisiaj jest bardzo fajna, przyjemna. Był wiatr, cały tydzień zeszły był w zasadzie wiatr, a teraz już się uspokoiło. I tyle. Więc ja idę ostatnie bagaże jeszcze wyciągnąć z samochodu. No i już, jutro ruszamy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.